Witajcie w kolejnym poradniku z serii Revit Wnętrza. W tym odcinku zajmiemy się stworzeniem sufitu podwieszanego wraz z jego podkonstrukcją. Tak utworzony model sufitu będzie można zestawić, policzyć ilość elementów użytych oraz poznać koszt wykonania takiej konstrukcji. Pracę zaczniemy od stworzenia dwóch przekrojów, jednego w poziomie i drugiego przekroju w pionie, tak abyśmy mieli możliwość podglądu na modelowane elementy. Otwórzmy jeden z widoków przekroju i zobaczmy na poziomy, jakie mamy w projekcie. Zmienię sobie skalę na 1 do 10, aby opisy były bardziej widoczne. Posadzka znajduje się na wykończenie posadzki na poziomie 0, natomiast sufit podwieszany na wysokości 250 cm ponad poziom wykończenia posadzki. Wracamy na widok rzutu i zaczniemy od wczytania rodziny belki, której użyjemy do stworzenia podkonstrukcji. Przechodzimy do zakładki Wstaw, Wczytaj rodzinę i z dostępnych profili wybieramy interesujący nas profil. Przyjmijmy taki, aby najbardziej przypominał standardowy profil do tworzenia podkonstrukcji sufitów. Ceownik, otwórz i znajdźmy tutaj rozmiar, który będzie nam najbardziej pasował, 60 na 30 razy 2. OK. Profil został wczytany do projektu. Taki profil możemy oczywiście stworzyć jako osobną rodzinę i użyć tam profilu dokładnie takiego, jakiego będziemy używali na budowie. Jednak tutaj posłużymy się przykładowym, zbliżonym do rzeczywistego profilem. Przechodzimy do zakładki Konstrukcja, wybieramy polecenie belka i ustawiamy płaszczyznę umieszczenia na sufit podwieszany, poziom odniesienia na sufit podwieszany. Do tych ustawień wartości odsunięć, wyrównań wrócimy za chwilę. Na razie zwróćmy uwagę tylko na to, aby opcja łańcuch była zaznaczona i przechodzimy do szkicowania profili przyściennych. Zaczynamy w jednym z narożników i idziemy po obwodzie pomieszczenia wzdłuż ścian. W międzyczasie dostajemy komunikat, że żaden z utworzonych elementów nie jest widoczny w widoku. To dlatego, że one znajdują się powyżej linii cięcia w tym widoku. Profile zostały utworzone. Podglądnijmy, jak zostały rozmieszczone na widoku rzuty sufitu. I widzimy tutaj utworzone profile, jednak żaden z nich nie jest zlicowany ze ścianą. Spróbujmy to wyrównać. Przechodzimy do widoku przekroju i jak widać profile wchodzą w konstrukcję ściany. Zaznaczamy z tabulacją profile widoczne w widoku i przechodzimy do zakładki Właściwości i wybieramy wyrównanie Y na któreś z tych. Spróbujmy lewo. O. I teraz widać, że profile są idealnie zlicowane ze ścianą. Sprawdźmy jeszcze w drugim widoku przekroju, czy pozostałe profile zostały dopasowane. Tutaj tak. Jeszcze ten profil powinien zostać wyrównany. Wybieramy wyrównanie Y na lewo. I zdaje się, że jeszcze zostały profile po tej stronie kuchni. Odwróćmy ten przekrój, aby patrzył w drugą stronę. Przechodzimy do jego widoku i patrzymy, jak tu zostały ułożone profile. Jeszcze ten trzeba poprawić. Zaznaczam wyrównanie Y lewo. Kolejną rzeczą są te odstępy między profilami. Zauważcie, że po zaznaczeniu takiego profilu pojawia się opcja wyrównanie
odcięcie początku. I tutaj jest ustawiona pewna wartość. Po zmianie tej wartości na 0 profil zostanie dociągnięty do sąsiadującego profilu. Spróbujmy zaznaczyć wszystkie widoczne w widoku profile i zmienić te wartości tutaj równocześnie do wszystkich profili. Nie jest to możliwe, więc zróbmy to manualnie po kolei. Tutaj widać, że zostało to poprawione. Przejdźmy do drugiego widoku przekroju. Tutaj profile się licują, tutaj też. Odwróćmy przekrój, aby zobaczyć, co dzieje się po drugiej stronie. Wchodzę w widok przekroju. Jeszcze ten profil wymaga korekty. 0, 0. A najlepiej byłoby to podglądnąć w widoku 3D. Przejdźmy do widoku 3D. Tutaj jest całe nasze mieszkanko. Wybieram opcję zakres przekroju i dopasowuję tak, aby odciąć podłogę i móc popatrzeć na sufit. Obracam i tutaj mam świetny podgląd na utworzone profile przyścienne. Wygląda na to, że większość z nich jest dopasowana poprawnie. Tutaj do tych ustawień zaraz wrócimy, tak aby to nie zachodziło na meble. Spróbujmy ukryć kategorię mebli. Zaznaczam jeden element z kategorii meble, wybieram polecenie ukryj kategorię. Tutaj elementy też mogę ukryć. O, i tutaj jest świetny jeszcze ten profil 0. Wszystkie profile się ładnie łączą ze sobą. Przejdźmy do widoku przekrój i spróbujmy wyrównać ich wysokość, bo zauważcie, że one znajdują się poniżej poziomu sufit podwieszany, a my chcemy na tym poziomie mieć wykończenie sufitu. Dlatego powinniśmy zmienić wyrównanie Z każdego z tych profili. Po zaznaczeniu profilu w panelu właściwości dostępna jest opcja wyrównania Z. W tym wypadku ona jest ustawiona na górę, czyli program ustala wysokość tego profilu od górnej krawędzi profilu. Wybieramy opcję dół i jak widać każdy profil został wyrównany względem swojego dołu. W widoku 3D zaznaczmy wszystkie profile i wyrównanie Z ustawmy na dół. I pozostała nam do zrobienia jeszcze jedna korekta wysokości, bo między poziom sufitu podwieszanego a te profile dojdzie nam jeszcze płyta GK o grubości około 12 mm. Dlatego, mając zaznaczone wszystkie profile w łańcuchu, tak jak tutaj, wybieramy wartość odsunięcia Z i wpisujemy 12 mm. Enter. I wszystkie profile w łańcuchu zostały podniesione o 12 mm, robiąc miejsce na płytę GK. Profile przyścienne mamy utworzone i wyrównane. Wróćmy do widoku posadzka i utwórzmy profile podkonstrukcji rozmieszczone między ścianami. Użyjemy do tego polecenia układ belek. W zakładce konstrukcja wybieramy polecenie układ belek i szkicujemy obrys pomieszczenia, który jednocześnie jest obwiednią
wewnątrz której zostanie utworzony układ belek przez program. Obwiednia została utworzona i pozostały nam do zrobienia jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to ustawienie kierunku, w którym będą rozpięte belki. Te dwie linie mówią nam, jak będą ustawione belki. W tym momencie będą one ustawione w tym kierunku, czyli po dłuższych odcinkach ścian. Chcielibyśmy to zmienić. Wybieramy kierunek belki, szkicuj i rysujemy linię, która pokaże programowi, jak chcemy rozmieścić belki. Teraz zostaną one utworzone pionowo względem naszego widoku. Druga rzecz, jaką musimy zrobić, to wybrać typ belki, jaki zostanie zastosowany dla układu belek. Typ belki wybieramy, tutaj już jest wczytany, ten sam, którego użyliśmy do stworzenia profili przyściennych. Jeszcze jedna rzecz, musimy ustawić odstępy między belkami. Ustawmy je na 60 cm. Zastosuj. OK. I zobaczmy, gdzie znajduje się nasz układ belek. Jak widać, nie jest on widoczny w widoku. Prawdopodobnie to dlatego, że nie ustawiliśmy poziomu, na którym ma się znajdować. Zgadza się, znajduje się powyżej poziomu. Zobaczmy w panelu właściwości, jak to naprawić. Płaszczyzna robocza to sufit podwieszany, czyli dokładnie tam, gdzie to ma się znajdować. Natomiast rzędna względem tego poziomu powinna wynosić 0. Tak jest. Następnie powinniśmy jeszcze zmienić tylko wyrównanie Z dla wszystkich belek w układzie. Wybieramy belki, wybieramy wyrównanie Z na dół oraz wartość odsunięcia Z, tak samo jak przy profilach przyściennych, na 12 mm. Również możemy zmienić odcięcie początku i końca, tak jak robiliśmy to przy profilach przyściennych, na 0. Dzięki temu profile z układu belek będą nam ładnie stykać się z profilami przyściennymi. Zobaczmy na widoku sufitu, co mamy utworzone. Utworzony mamy łańcuch profili przyściennych oraz poprzeczne profile utworzone za pomocą polecenia układ belek. Pozostało nam utworzenie płaszczyzny sufitu, który będzie wykonany z płyt GK. Wybieramy zakładkę Architektura, Sufit i wybieramy typ sufitu płyta GK. Ja już go wcześniej stworzyłem, dlatego pokażę tylko, jak go ustawiłem. Wchodzę w edycję typu, konstrukcja edytuj typ. Ustawiłem materiał na płytę GK oraz grubość na 12 mm. OK. W tym momencie możemy skorzystać z automatycznego szkicowania sufitu. Zobaczmy, czy ta opcja zadziała poprawnie. Jeszcze sprawdźmy, jakie są wiązania. Poziom sufit podwieszany, odsunięcie pionowe 0, czyli wszystko się zgadza. I klikamy w obszar, na którym ma znajdować się nasz sufit podwieszany. Przejdźmy do widoku 3D. Jak widać, sufit został utworzony. Pod spodem znajduje się podkonstrukcja. Zobaczmy na przekrojach, jak to wygląda. Jest podkonstrukcja, jest płyta gipsowo-kartonowa. Na drugim przekroju tak samo. Tutaj wysokości się zgadzają. Jeszcze w widoku 3D możemy sobie odkryć elementy z kategorii meble. Pokaż kategorię oraz te dodatkowe dwa elementy, które ukryłem. Pokaż element. I sufit jest utworzony. Do tak stworzonego modelu możemy stworzyć zestawienie elementów, które zostały zużyte na wykonanie np. samej podkonstrukcji. Przejdźmy do widoku
do zakładki widok, zestawienie ilości i wybierzmy kategorię ramy konstrukcyjne. Ramy konstrukcyjne, OK. I parametry, które chcielibyśmy zobaczyć w zestawieniu, to na pewno będzie typ, nazwa rodziny na początku, długość każdego elementu oraz koszt takiego elementu. Jest koszt. OK. Zestawienie zostało utworzone, w którym widać wszystkie użyte elementy. Widać, że jest to ceownik o takich wymiarach. Mamy podaną długość każdego elementu w modelu. Możemy to podglądnąć, zamykając resztę widoków, otwierając widok 3D. Ukryjmy sobie tymczasowo powierzchnię płyt GK i teraz, zaznaczając w zestawieniu poszczególne elementy, one zostaną podświetlone w modelu. Policzmy sobie koszt tej podkonstrukcji. W edycji typu po zaznaczeniu danego obiektu, edycja typu i wpisanie kosztu, koszt za metr bieżący takiego profilu to około 10 zł, wpiszmy 9,60. To jest koszt za metr bieżący. I spróbujmy przekalkulować koszt całej podkonstrukcji z uwzględnieniem długości każdego elementu. Sobie zamknę widok 3D i przejdę do edycji zestawienia. Użyję do kalkulacji sumarycznego kosztu, użyję opcji obliczania wartości. Nazwę ten parametr podsumowanie kosztów. I wzór, którego użyję do liczenia, to będzie długość razy koszt. OK. Dostajemy komunikat o niespójnych jednostkach, a to dlatego, że mnożymy centymetry razy walutę. Aby to obejść, musimy wpisać polecenie, formułę dzielone przez 1. OK. OK. I dostajemy koszt. Jeszcze jedno, bo ponieważ dostaliśmy tutaj koszt tutaj mamy długość w centymetrach, a koszt mamy przyjęty za metr bieżący. Więc powinniśmy jeszcze w formule podsumowaniu kosztów, edytujemy ten parametr, podzielić to przez 100. OK. OK. I teraz dostajemy faktyczny koszt każdego z tych elementów. Spróbujemy jeszcze uzyskać podsumowanie całości. Wybieramy formatowanie, podsumowanie kosztów, licz sumy i w sortowaniu wybieramy sumy całości, tylko sumy. OK. I dostajemy koszt podkonstrukcji. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.